Cześć! Dzisiaj czas na lekcję drugą serii Start Cleaning Windows, czyli serii, w której Wy nauczycie się myć okna profesjonalnie. Dzisiaj czas na mycie ram. Pokażę, jak umyć ramy okna od A do Z. Jeśli to są ramy takiego okna otwieralnego, jeśli to są ramy takiego okna, które jest nieotwieralne, witryny sklepowej. Pokażę Wam, co jest do tego potrzebne, jak to wykonać, gdy te okna myjemy, powiedzmy, względnie regularnie. Najpierw, co my potrzebujemy do tego mycia ram? Potrzebujemy ściereczek, potrzebujemy czegoś, czym wyczyścimy wszystkie zakamarki, czyli na przykład taki pędzel bądź dedykowana szczotka. No i potrzebujemy wody z płynem. Jeżeli te ramy byłyby bardziej brudne, to wtedy potrzebujemy dodatkowych chemii, ale o tym opowiem kompleksowo w odcinku stricte o doczyszczaniu właśnie całego okna, o używaniu tej chemii w praktyce, którą chemię znowu widzieliście w poprzednim materiale. Dobra, najpierw, żeby cokolwiek w ogóle zrobić, to potrzebujemy wodę, więc idziemy po wodę. To znajdźmy sobie jakiś kran. Mamy taki kran, a mamy takie wiaderko. No i teraz co tu zrobić? Maerman wymyślił taki przyrząd, który dokładnie można wykorzystać w tym celu. Mianowicie tutaj mamy taki gadżet z gumką. Mamy tutaj dość podstawową rurkę, która ma nawet klips. Można to wpiąć do wiaderka. No i nam się elegancko to wiaderko napełnia. No i zakręcamy wodę, zdejmujemy sobie ten gadżecik. Tutaj reszta wody do wiaderka. No i teraz w ogóle ile tej wody do tego wiaderka nalać? Ja mam takie fajne wiaderko z kółkami, dzięki czemu mogę sobie nim jeździć, nie muszę go nosić. No i mogę sobie nalać więcej wody, no bo jest po prostu mi tak wygodniej. Jeżeli by nie miał kółek, no to musiałem to nosić, to wtedy pewnie mniej wody się sprawdzi. Jeśli macie więcej wody, no to musicie nalać więcej płynu. No ale jeżeli macie więcej wody, no to też ona na dłużej wam starczy. No więc to takie plusy, minusy więcej wody. To jest dużego znaczenia, to nie ma. Sami decydujcie o tym, co i jak. No i dobra, teraz musimy do wiaderka ogólnie do mycia okien, nie tylko samych ram, nalać trochę płynu. Możecie użyć dedykowanego płynu, możecie użyć płynu do naczyń. Ja po prostu naleję trochę tego płynu, ponieważ ten ma mega poślizg i będę go później dodawał na myjkę. Jeszcze dodatkowo naleję też trochę po prostu do wiaderka zwykłego płynu do mycia naczyń. Najpierw pokażę Wam, jak umyć okno takie otwieralne, ponieważ ono jest bardziej skomplikowane, ma tych ram i zakamarków bardzo dużo. Później pokażę Wam, jak umyć taką ramę okna nieotwieralnego. Najpierw potrzebujemy mieć generalnie ściereczkę, która jest mokra całkowicie i ściereczkę, która jest sucha. Jeśli byłoby tak, że te ramy są naprawdę czyste, w super stanie, to możecie na przykład użyć takiej ściereczki, która jest tylko lekko wilgotna i zaraz Wam wytłumaczę już na samym oknie dlaczego. Także najpierw moczymy tą ściereczkę, no i ją trzeba dokładnie sobie wykręcić. Zanim to okno otworzę, to muszę się ubrać. Pamiętajcie o tym, bo wiele razy miałem taką sytuację, że ktoś po prostu przy myciu okien się przeziębił, zachorował, a tego na pewno nie chcecie, no bo wtedy nie da się pracować. Więc najpierw idziemy się ubrać. Ok, jesteśmy ubrani, więc że się zdążyłem otworzyć okno. Dzisiaj wprawdzie pogoda na mycie okien jest średnia, ale pokażę Wam samo mycie ramy, więc nie ma to żadnego wpływu. To okno ma generalnie masę zakamarków. Tutaj najwięcej brudu zawsze się zbiera po prostu w tych miejscach. No i ciężko jest to zrobić, ciężko jest po prostu samą ściereczką ten brud tutaj wszędzie powycierać. Dlatego ja polecam taki po prostu pędzelek gdzieś tam z naturalnego włosia lub taką szczotkę na przykład Makera, też ją mamy w ofercie. No i teraz jeżeli to okno jest w miarę utrzymywane w czystości i ta rama jest tam regularnie myta, z czym jak pewnie sami wiecie jest często średnio, to możemy po prostu na sucho
tylko gdzieś tam sobie zamieść ten brud i tyle, nie? Ale jeżeli to jest bardziej brudne, no to musimy to generalnie zrobić na mokro i tam po prostu pianą to wszystko wyczyścić. No i tutaj jeżeli po prostu podejdziecie do tego w ten sposób, no to można elegancko całą ramę po prostu w ten sposób powymiatać, nie? Jeżeli ten pędzelek się tam gdzieś zbrudzi, trochę jak takie malowanie, powiedzmy. No i muszę się zawsze skupić na tym. Długie ruchy od prawej do lewej. No i teraz zależy jak bardzo po prostu, jak ważna jest jakość tego wykonania, nie? Możecie to zrobić albo bardzo dokładnie, albo trochę mniej dokładnie. No i teraz elegancko wszystko zbieramy do ściereczki. No i to samo robimy generalnie z całą ramą, wtedy macie pewność, że po prostu jest to zrobione super dokładnie. Można oczywiście pominąć ten etap pędzelka, można to zrobić samą ściereczką, która jest wilgotna. To zależy tak naprawdę od Was, jak Wy dokładnie chcecie to okno wyczyścić. Tak samo w tych miejscach, wszędzie tutaj w tych rantach, w wszystkich miejscach można po prostu tego pędzelka użyć. To jest najszybsza możliwa opcja, żeby ten brud po prostu z tych zakamarków wyciągnąć. Wcześniej wspominałem o tym, że mamy ściereczkę mokrą i ściereczkę suchą. Ta ściereczka jest w moim przypadku mokra, więc najpierw tą ramę wycieram tą ściereczką mokrą i później wycieram ją kompleksowo dookoła ściereczką suchą. No i teraz, jeżeli te ramy są naprawdę w dobrym stanie, to wystarczy Wam po prostu przetrzeć tą lekko wilgotną ściereczką. Wtedy nie trzeba jej aż tak bardzo moczyć. Jeżeli im ona jest brudniejsza, tym ta ścierka po prostu w tym wstępnym etapie powinna być bardziej mocna, mokra, wręcz kapiąca. Jeżeli po prostu to jest czyste, to wystarczy lekko wilgotna ścierka, raz przetrzeć i to już po prostu wystarczy. Dopasujcie właśnie tą ilość tych ruchów, ilość jakby tej pracy do tego, jak to brudne jest okno. Warto na to zwrócić uwagę też na etapie tam wyceny, jeżeli myjecie dla kogoś te okna. No dobra, no to zacznijmy to mycie mokrą ściereczką. I elegancko tutaj jednym równym ruchem przycieramy ramę w środku. Każda ma tutaj stronę. Ja tutaj układam generalnie palce, tak żeby od razu we wszystkich rantach ta ściereczka się znalazła. Więc mam tak ułożone palce, że doczyszczam i tą uszczelkę, i ten element tutaj w środku, i ten element. 3 palce mam tutaj ładnie ułożone i przejeżdżam całość. Najlepiej robić po prostu właśnie długi ruch z lewej do prawej. Ja sobie tutaj tak zawsze sprytnie można siąść, że to się robi za plecami. Jednym ruchem. Hop. To mam wyczyszczone, to mam wyczyszczone. Środek ramy, tutaj zawsze jest ślad od uszczelki. Zobaczcie, ja jestem w jednej pozycji i mogę sobie fajnie ogarnąć tutaj całą ramę. Tak samo tą część, nie? Na górze tam nie widać, nie? Nie trzeba oczyścić. Z spodu też nikt nie patrzy, nie? To po co czyścić? No i tą wewnętrzną część ramy umyję po prostu, jak sobie to okno już zamknę, nie? No i w drugim etapie wycieramy wszystko na sucho. Elementem, na który mega warto zwrócić uwagę, jest to, żeby ułożyć odpowiednio palce na przykład na 2 częściach ramy, czy żeby włożyć jeden palec tutaj do szczeliny, a tym na przykład zgarnąć sobie tą część ramy, nie? Dzięki temu jeszcze tutaj kciukiem wycierać uszczelkę. Dzięki temu, że Wy ułożycie odpowiednio dłoń po prostu na tej ściereczce, na tej ramie, to jesteście w stanie jednym ruchem po prostu zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Tutaj na przykład jak kciukiem wycieram wokół jakiegoś zawiasu, tutaj tą szczelinę, wskazujący mi jedzie cały czas po tej szczelinie. Także tutaj ja bardzo dużo po prostu tych elementów czyszczę tak naprawdę jednym ruchem z góry do dołu. Wszystkie te zakamarki są po prostu przetarte ścierką. No i to jest to, na czym Wy po prostu możecie wygrać myjąc okna, nie? No bo jak przyjdzie sobie, powiedzmy, ktoś, kto jest początkujący, no to najpierw wytrze ten rant, później sobie wytrze tutaj dokładnie dookoła tego, później tą listwę tutaj czarną, później tutaj wciśnie ściereczkę do tego rantu, a później jeszcze wytrze ten, nie? No i jakby to jest największy ten game changer, jeżeli się dobrze te palce ułoży na tej ściereczce.
Jeżeli pracujecie na przykład w dwie osoby i się dobrze zgracie, to możecie się fajnie podzielić, że na przykład jeżeli tych okien jest dużo wokół, że na przykład jedna osoba czyści pędzelkiem, druga osoba właśnie wyciera te ramy lub jakąś część tych ram, nie? Możecie się w fajny sposób tutaj podzielić, że po prostu idzie to wtedy często znacznie szybciej, bo ta jedna osoba ma cały czas ten pędzelek, ona wtedy potrzebuje wiaderko i można fajnie, po prostu fajny sposób się podzielić. Żeby to zrobić jak najszybciej, to poniekąd tutaj kluczowe jest, żeby po prostu te ruchy w tych zakamarkach wykonywać względnie szybko, ale żeby też, jeżeli wycieracie już tą ramę, no to właśnie, żeby robić to jednym długim ruchem po całości okna, nie? Że jakby nie czyścimy po kawałeczku, im jakby, jeżeli ona jest brudniejsza, to im po prostu wymaga więcej gdzieś tam tych ruchów, ale starać się robić długie ruchy po prostu przez całą ramę w ten sposób, nie? Tutaj ja się nie muszę ruszać, nie muszę się przemieszczać, z tej pozycji bardzo fajnie wszystko mogę tutaj ogarnąć, jak sobie siądę w ten sposób. No dobra, to teraz, tak jak obiecałem, z zewnątrz ramy. Okno zamknięte, to samo analogicznie na zamkniętym oknie. Trzeba zwrócić uwagę na właśnie takie tutaj zakamarki wokół klamek, na samą klamkę też często. No i jeżeli Wam zależy na przykład, żeby tutaj zrobić igłę z tego zakamarka, no to musimy analogiczną czynność wykonać pędzelkiem przed. Na mokro i na sucho. Z czasem po prostu ta ściereczka będzie mega brudna, można ją wtedy wypłukać w wiaderku. Z czasem ta też będzie bardziej mokra, więc ta z czasem idzie do prania, a tą przeznaczamy jako tą mokrą. I tak się nam zamyka koło zużycia ściereczki. Jak obiecałem, jesteśmy przy oknie, które jest nieotwieralne. Jest to taka witryna sklepowa. W tym przypadku fajnie jest złożyć tą ściereczkę po prostu na całą rękę. No i jednym ruchem równym wykonujemy jak największy fragment. Jeżeli są zakamarki, tak samo możemy użyć pędzla. Całą tą powierzchnię dokładnie tutaj wokół ramy przejechałem palcem. Tak samo tutaj na dole. I wszystko tym jednym ruchem się odbywa dokładnie tam palcem wokół tej ramy. Front tej ramy można zrobić na przykład idąc do góry, od razu z drugiej strony. No i tak idziemy sobie po kolei po tych ramach, nie? Jeśli chodzi o te górne ramy, to ostatnio pokazywałem, jak je umyć na filmie o myciu z kija, także na tym się dzisiaj nie będę skupiał. Robi się to w analogiczny sposób, tylko trzeba użyć odpowiednich przyrządów na kiju. No i jeżeli stosujemy tą metodę mycia na mokro i na sucho, kiedy ramy są bardziej brudne, no to analogiczny ruch wykonujemy suchą ściereczką. Przetarłem boczne ranty, górny też jest do przetarcia. Natomiast jeśli chodzi o dolny, no to ten możecie zrobić na przykład po już samym ściąganiu ściągaczką, no bo na niego i tak nam spadnie woda i w tym przypadku po prostu wygodniej będzie go przetrzeć na sam koniec. Kolejną opcją na umycie takich ram jest na przykład umycie je po prostu myjką i ściągaczką. One czasem są po prostu jeszcze większe, jeszcze bardziej wystające. Jeżeli to są bardzo duże konstrukcje, to one czasem wystają nawet na 20-30 cm, więc Wy możecie je umyć albo, jeżeli są bardzo brudne, na przykład na początku i normalnie po prostu tą ramę ściągnąć taką małą ściągaczką, albo możecie też ją umyć tak samo podczas mycia okna, czyli jak myjemy samą witrynę, to możemy też zjechać po prostu na ramę, nie? I tak samo ściągając po prostu szybę, możemy ją później ściągnąć nawet tą większą ściągaczką, możemy mieć małą. W tym przypadku nie mam teraz pasa ze sobą, ale normalnie te przyrządy mamy wszystkie w pasie, wszystko jest przy sobie. Nagrania zrealizowaliśmy w sklepie outdoorowym Crackstore, także dzięki wielkie Crackstore za udostępnienie przestrzeni. Czas na szybkie podsumowanie i kilka porad praktycznych. Każdy window cleaner ma generalnie zawsze narzędzia przy sobie. Jeśli wykonujecie na przykład czynność czyszczenia ram, także jest ich po prostu dużo obok siebie, czy właśnie macie takie witryny i nie potrzebujecie w tym momencie wszystkich innych narzędzi, potrzebujecie na przykład tylko tą ściereczkę, tylko ten pędzelek, to możecie to zrobić w ten sposób, że odpinacie sobie wasz pas. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić z pasem.
i macie po prostu na przykład te ściereczki tutaj w siteczku. Macie ich kilka, nie potrzebujecie ich więcej, bo na przykład przy właśnie siadaniu na oknie będzie Wam to przeszkadzać. Jeśli Wam ten pas nie przeszkadza w żaden sposób i potrzebujecie tych ściereczek dużo, no to wtedy możecie ubrać od razu sobie cały pas na siebie i po prostu pracować cały czas z nim i mieć cały czas dostęp po prostu tych ściereczek tutaj przy pasie. Ja mam taki podział, że mam zawsze dwie torby. Ta torba tutaj z prawej strony służy mi do samego detailingu, do samego jakby wycierania w rogach po prostu na koniec, więc o niej dzisiaj nie będę mówił. Natomiast ta torba po tej stronie służy do przechowywania tych ściereczek mokrych i tych ściereczek suchych. Tą ściereczkę mokrą tutaj można mieć na przykład tutaj włożoną, a na przykład brudne sobie zbierać w tym miejscu, w tej kieszonce. Zwróćcie uwagę, że tu są po prostu dwie kieszenie. Bardzo fajnie to Moerman tutaj rozwiązał. Brudnych ściereczek nie rzucajcie nigdy tam gdzieś na ziemię. One często później giną, gdzieś zostają u klienta, albo jeżeli jesteście na zewnątrz, rzucacie ją na ziemię, to też piach się zbiera, później od tego się niszczy pralka od prania, więc chowajcie sobie zawsze brudne ściereczki po prostu do jednej z przegródek z Waszych toreb. To, że tych ściereczek nie musimy też zbierać z ziemi, no to poniekąd oszczędza czas, bo jeżeli je sobie porozrzucacie po całym zleceniu, no to później trzeba przejść i je zebrać, więc to, że mamy je po prostu w torbie, no to naraz podchodzimy, nie wiem, do auta, czy gdzieś tam, gdzie zbieramy te brudne ściereczki, wyrzucamy, nakładamy nowych, świeżych i jedziemy dalej. No i tym sposobem kończymy lekcję drugą. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie materiału. Myślę, że ta wiedza na pewno się przyda zarówno osobom, które zaczynają, jak i myślę, że parę było tipów dla osób, które już nawet myją chwilę okna. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnej lekcji, która będzie o stricte myciu myjką. Heja!